Witajcie, jest 10 marzec, Dzień Mężczyzny. Wszystkiego najlepszego, panowie. Ten film będzie o orzeszkach ziemnych, ale taki niezbyt długi. W zeszłym roku udało się zdobyć mi 9 odmian orzeszków ziemnych. W zasadzie 8, gdyż orzeszek ziemny, który można kupić u nas w kraju, nie ma podanej nazwy odmiany. Jest po prostu jako orzeszek ziemny. Arachis hypogaea. Więc nie wiem tym samym, jaka to jest odmiana. Bardzo możliwe, że któraś z tych pozostałych. To, co widzicie, to są pozostałości, które nie posadziłam w zeszłym roku. A dlaczego? A dlatego, że myślałam o tym, że mogę nic nie zebrać, żadnego plonu, więc miałabym na kolejną próbę. Nasiona zakupiłam od sprzedawcy z Węgier, już kupowałam tam Vale Iraq Exotics. Niektórych odmian nie ma już w sprzedaży, jak sprawdzałam w tym roku, ale są inne. I pójdziemy, zobaczymy, jak wyglądają orzeszki, które zebrałam ponad 4 miesiące temu, czyli 5 listopada. Część było w foliaczku posadzonych, część, a większość zdecydowana w workach, dlatego że nornice mamy, czy też karczowniki, czy jeszcze jakieś inne podziemne diabły, no i pozżerałyby. Tu jest przepiękna odmiana, numer 7 nosi taki numer w paski. Więc ponad 4 miesiące orzeszki ziemne czekają, suszyły się w okolicy grzejnika i teraz pójdę, zobaczę, czy coś z nich będzie się w ogóle nadawało do wysiewu. Jeszcze rzut oka na krokusiki. Już dzień kończy się, tym samym zamykają się kielichy. W tym oto miejscu, w okolicy grzejnika, w oranżerii, w wytłoczkach po jajkach czekają orzeszki na wyłuskanie. I zaraz zobaczymy, co tam się kryje w środku. Zbiór nie był jakiś obfity, ale pierwszy raz uprawiałam orzeszki ziemne i nie zniechęcam się tym, że malutko było ich. Trzeba się wszystkiego nauczyć. Porównamy, jak wygląda orzeszek w środku z oryginalnym, poza jednym przypadkiem, bo już nie mam nasionka. To do dzieła. Najpierw odmiana numer 1, a nazywa się tak: Argentinian White, argentyński biały. I tu nie mam orzeszka do porównania, ponieważ wszystkie wysiałam, które były, z czego pierwszy z nich był wysiany na próbę 17 marca, a pozostałe były na wacikach podkiełkowane 9 kwietnia. W tym roku zrobię to troszkę wcześniej. Ostatni z orzeszków, był to numer 9 Stepniak, został 17 kwietnia. Tu zapisałam daty sobie. Był 17 kwietnia podkiełkowany. Tak, a jak wspomniałam, 5 listopada zbiór. Czyli w tym roku będę sadziła je wcześniej niż 9 kwietnia. Prawdopodobnie będzie to za tydzień, czyli tak mniej więcej w połowie marca. Przyszły weekend. Dobra, patrzymy. Wszystkiego rzecz jasna nie będę pokazywać, ale zobaczcie Państwo, kto jeszcze nie uprawiał,
Sprawdzimy razem, jak to wygląda. O! No ojej, zobaczcie. Jest. One były takie nieforemne. Mało, bo mało. Ale coś mi się wydaje, że tych było najwięcej. Orzeszki, które były później podkiełkowane, goniły tego, który był jako pierwszy na próbę. Jak smakuje? Słodko, nie za bardzo. Czyli jest co w tym roku sadzić. Ja je tu wyłuskam. Ojej. Wyłuskam je. No nic. Pokazałam najokazalszy. A jeszcze zobaczmy taki najmniejszy jakiś. O, tu jest na przykład nieforemny. Spójrzmy, taki bardzo nieforemny. Co kryje się w środku? Wielkie nic. Coś się chciało zadziać i tyle. I jeszcze taki maluszek. Tak, ciekawostka. Takie maleńkie, ale pewnie będzie miało właściwości kiełkujące. Tak, tak. Argentinian White. W tym roku będą na pewno wszystkie w workach lub w pojemnikach sadzone, gdyż duże zagrożenie jest ze strony podziemnych gryzoni. Chciałam wszystkie wyłuskać, pokazać ilość, ale to za długo mi się zejdzie z tym, wiecie Państwo, i to tylko tak dla orientacji. Biorę się za kolejne odmiany, a to zrobię później. Teraz numer 2, czyli odmiana o nazwie White Spanish, hiszpański biały. Szukamy największą sztukę. Bardzo podobny, identyko jak poprzednik. A jak smakuje? Smaczniejszy, słodszy. O proszę, tu jaki egzemplarz. Tak, słodszy od poprzednika. I zobaczmy, jak wyglądał oryginalny. Oj. Mamy oryginał. Przepraszam za takie ręce, ale pracujące to są mocno ręce i rękawic nie lubią. Oryginał, mój zbiór. To jeszcze jakiegoś weźmy, sprawdźmy. Zastanawiałam się swego czasu, w jakim miejscu przechowywać, czy też od razu po zbiorze, po krótkim wysuszeniu nie wyłuskać, ale jednak zrobiłam tak, jak zrobiłam. Chyba to dobry pomysł. Tu jest jakaś skaza, czyżby? No, tak to wygląda. Zobaczymy, co z tego wyrośnie w tym roku.
numer 3, czyli czytamy Sophie's Pale Brown. Numer 3. Jest jeszcze taki okazały. Zaraz kolor zobaczymy, jaki miał oryginalny. Te są blade, a tu znacznie czerwieńszy. Pytanie, czy orzeszki również mogą krzyżować się, tak jak arbuzy, czyli tworzyć nowe odmiany. Nie zauważyłam różnicy w kwiatach, wiecie Państwo. O. Oryginał moje. I jak smakuje. Znacznie lepszy od poprzedników. Nie ma takiego posmaku. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie goryczki. Taki łagodniejszy jest. Teraz poczekajcie. Odstawimy. Odmiana numer 4. To będzie tutaj. Tak. Numer 4. A jest to Valencia Pink. Tych jest już znacznie mniej. O, przepiękny. Valencia Pink. Zobaczmy oryginał. Taki maleńki. I mój. Tu mamy grubaska. Zobaczymy. Twarda skóra bardzo. Piękny kolor. Niesamowicie twarde. A tu twardy, nie zepsuty, ale tak już przebarwiający się dziwnie. I niewykształcony. Dobrze. Jeszcze próba smaku. Ten jakby mniej słodki i ma inny posmak. Minimalnie jakby ziemniaków surowych, ale to też nie. Ale tak mniej apetycznie. Ale i tak smaczny. Albo jak niedogotowany groszek. Ciut, ciut. Odmiana numer 5. Ojej, bardzo malutko. A jest to Black Seeded, czarny orzeszek. O, to ciekawe. No cóż, tu jakaś ziemiorka chyba chodzi. Sprawdźmy jeszcze.
To wychodzi na to, że tylko raz, 2, 3 i 4 nie rozwinięty. Black Seeded. O, 3 sztuki, ale malutkie. Czyżby już kiełkowały? Spójrzmy, takie dziwne coś. Przyjdzie mi chyba ich namoczyć wcześniej. A tu oryginalne, numer 5. Oryginał moje. A ponieważ jest ich mało, to od razu pokażę tu wszystkie. Zrobimy to. Ile tu się kryje? 1 sztuka tylko. Troszeczkę pomarszczona. I 1 sztuka. Też lekko zmarszczona. No i co? Został ostatni, ale pewnie niedorozwinięty. Suszka straszliwa. Coś jest czarnego. Spójrzcie, takie mikra. Ciut, ale jest. Moje są czarniejsze, porównując z oryginałem. Żal mi, ale trzeba spróbować do jednego z tych pomarszczonych. Taki sobie. Jak i te 2 pierwsze. W zasadzie nie. Jak ten numer 4. Troszeczkę jakby groszek niedogotowany zielony. Tak, bo te pierwsze 2 były słodsze. I zostało nam kilka tylko. Numer 6. Jest to odmiana o nazwie Negrito Manduvi, czyli również czarny orzeszek ciemny. A ile ich tu będzie? Bardzo niewiele. To co najbardziej okazały? Podobne są wszystkie. Taki dosyć bordowy kolor. 1 sztuka. 2 orzeszki. Materiał nasadzeniowy jest. Tu już troszeczkę większe. Ale ogólnie maluchy. No taka ciekawostka. I smak. O! 6 z odmian wyróżnia się smakiem. Łagodny. Najlepszy. Numer 6, czyli Negrito Manduvi. Wejdźcie Państwo na stronę tego sprzedawcy. Jeżeli ma w swojej ofercie, to kupicie 5 nasion. A teraz będzie odmiana numer 7. Niestety jest jej bardzo mało. Jest to przepiękny orzeszek. Ja nie wiedziałam kiedyś, że takie istnieją. Pasiasty. Zaraz zobaczycie.
Fastigiata pin. Tak nazywa się ta odmiana. Są tylko 3. Proszę. Tylko 3. Zapraszam na filmy moje o orzeszkach ziemnych. Przypominam, że pierwszy raz przystąpiłam do ich uprawy, a to pod wpływem kanału Marco Polo Uprawa. Kolega, który bardzo dużą ilość arbuzów różnych odmian uprawia, batatów ogromną ilość odmian, tak hobbystycznie. On również orzeszki ziemne uprawia. Też boryka się z problemami różnymi w uprawie, ale jest to ciekawostka. Krzaczki przepięknie kwitną. Także, a jeśli Państwa interesuje, to jak u mnie przebiegała uprawa, twarde, wpiszcie po prostu w wyszukiwarce na YouTubie orzeszki ziemne Mardar. Jest jeden film kompleksowy, prawie że począwszy od 17 marca. Wielkie rozczarowanie. Do końca kwietnia, jak podkiełkowywałam, jak wyglądały sadzonki. No słuchajcie, chyba z tego nic nie będzie. 1 sztuka. Szkoda. Czekajcie, strasznie twarde. O kurczę. Uwaga. W tym pokładam nadzieję. Jest. A teraz zobaczcie oryginał. Oryginał mój. Pytanie, czy mój jest w pełni dojrzały? Różnica jest, prawda? Piękne są. I co? Sprawdźmy ostatni. Na tym mi najbardziej zależało, na tej wyjątkowej odmianie. Nic nie ma. Słabiutko. Tu jeszcze wygrzebałam w zeszłym roku. Pewnie tuż po zbiorach coś otworzone zostało. Ciekawe, czy to wykiełkuje. Wysieje, a jakże? Teraz numer 8. Nasz krajowy orzeszek. Przepiękne są te kwiatuszki. Przypominam, że one wypuszczają, są na takich lianach jakby 5-centymetrowych i trzeba podsypać ziemią, by ten kwiat zanurzył się w kopczyku. O, tu widoczne są takie liany, bo przecież musi się zanurzyć w ziemi, by móc się rozwijać. I to będzie to. Numer 8. Sprawdzamy tego. Jeden. Te są troszeczkę pomarszczone. Tu mamy fajnego. Tak, też taki pomarszczony troszkę. A jak wyglądają oryginalne?
O, oryginalne, bardzo ciemne. Oryginał moje. I jak smakuje? No, oj, bardzo podobnie do tych dwóch, które określiłam jako trochę niedogotowany groszek zielony. Tak, zdecydowanie. I ostatnią odmianą jest Rarytas Stepniak, odmiana numer 9. Stepniak. To jest odmiana, która ma bardzo duże liście. Krzaki są takie okazałe. Powiedziałabym, że o połowę większe od pozostałych. Jakaś mega silna odmiana. A wielkość orzeszków również i w moich zbiorach, i w oryginalnym taka duża. Spójrzcie Państwo. Dobra, zobaczmy. W tym cieku, prawda, już widać jaka duża. Tu mamy troszeczkę z pleśnią, chyba z pleśnią. Może nie był do końca dojrzały. Taki nalot minimalny. To co jeszcze jedno, zobaczmy. No, kolor tu jest w porządku. Ale jaki odcień, prawda? Moje jakby większe od oryginału. Nie, takie same. Tylko oryginał mocno jest wybarwiony. Smakuje jak? Dobrze. Dobrze. Nie pamiętam, który numer, ale niedawno też był taki delikatny, bez tego posmaku jakby groszku. Pycha. W porządku. Także tak się przedstawia sytuacja z orzeszkami. Zachęcam do uprawy. Możecie Państwo kupić firmy Legutko i jeszcze innej, nie pamiętam teraz, czy Dorset. Wpiszcie Państwo proszę. W każdym markecie, to znaczy w Auchan na pewno też są już na stojakach. I jeszcze jedno, one bardzo potrzebują dużo podlewania, jeżeli są w workach posadzone. To trzeba naprawdę, jak były upały, codziennie na wieczór podlewać. I pamiętać o podsypywaniu kopczykiem ziemi, kwiaty. Tu widać kawałek liany, a to był taki żółciusieńki kwiatuszek. O, i z tego kwiatuszka powstało to. Pozdrawiam i powodzenia w uprawie, w przygodzie z orzeszkami. Spróbujcie Państwo w tym roku uprawy, bo po co czekać do następnego roku?